Tak spełniają się marzenia. Cześć, tu Ania z bloga Polskie Szlaki. Razem z Łukaszem i znajomymi przez tydzień poznajemy uroki Gruzji. Tak przepięknie położonych świątyń, niezwykle głębokich i zielonych kanionów, czy wyniosłych gór ozdobionych przepiękną tęczą jeszcze nie widzieliśmy. Do tego zacna historia, dobre jedzenie i niezwykłe opowieści. Bogactwo kulturalne i przyrodnicze tego państwa jest ogromne. Jak więc tu zacząć? Ano, od początku. Meczeta z listy UNESCO to jedno z najstarszych miast Gruzji i zarazem dawna stolica tego kraju. Warto tutaj wspomnieć o tym, że Gruzja to jeden z najstarszych chrześcijańskich państw świata. Zaraz po Armenii taka się właśnie stała. Choć technicznie rzecz biorąc, ówczesne królestwo nazywało się Iberia, a współczesna Gruzja jest jego spadkobiercą. A stało się to za sprawą świętej Niny, która urodziła się w drugiej połowie III wieku w Kapadocji, ale została sprzedana jako niewolnica władcy gruzińskiemu. W ten sposób znalazła się w Meczecie i uzdrowiła żonę króla Mirjana III, a to z kolei stało się powodem tego, że ów król zdecydował się przyjąć chrześcijaństwo jako religię państwową. Na prośbę świętej Niny wybudowano tu kościół, a dziś stoi tu duża cerkiew, która stanowi katedrę. A modlą się w niej wierni należący do gruzińskiego kościoła prawosławnego, stanowiącego dziś najpopularniejsze wyznanie Gruzinów. Z Mschety ruszymy na północ, po najpiękniejsze widoki, jakich doświadczyliśmy, choć i te wzdłuż trasy są oszałamiające. Droga, którą tutaj przybyliśmy, nazywana była kiedyś drogą darialską. Znana już była w starożytności i była bardzo ważna i cenna, bo służyła zarówno kupcom, jak i wojskom. To była praktycznie jedyna tak dobra droga, która pozwalała przebić się przez Kaukaz. Dlatego powstała tutaj właśnie taka twierdza. Stoimy właśnie pod zamkiem Anamuri. Powstał co prawda w XVI wieku, ale już o wiele wcześniej istniały tutaj również inne fortyfikacje. Należy dzisiaj do UNESCO. Wiele razy była palona, niszczona, ale za każdym razem odbudowywana, z wieku na wiek piękniała. A jeszcze taka ciekawostka, bardzo przypomina nam zarówno nazwą, jak i samym umiejscowieniem zamek Anamur w Turcji, w którym byliśmy wiele lat temu. Przyznamy, że w tym kraju średniowiecznych zamków jest niewiele, a pałaców praktycznie brak. Czasem można podziwiać ruiny rozległych twierdz, jak na przykład w Gori, której spaliśmy, o czym opowiemy później. Tym bardziej Ananuri robi tak wspaniałe wrażenie. Co ciekawe, wstęp do niego jest bezpłatny, co dotyczy zresztą niemal wszystkich zabytków przez nas odwiedzonych. Parkingi są czasami płatne, jak tutaj, ale opłaty nie są wysokie, oscylują w okolicach 2-3 lari. To ich waluta. Spacer po kamiennych zakamarkach ufortyfikowanej świątyni to niezwykłe doświadczenie. Twierdza góruje nad okolicą i jeziorem, które zostało spiętrzone na niezwykłych, siostrzanych wodach. W miejscowości Panasuri łączą się dwie rzeki, Biała i Czarna Aragwi. Po połączeniu płyną tak naprawdę obok siebie, nie łącząc swoich wód, a to dlatego, że mają różną gęstość, temperaturę, skład wody, no ale oczywiście mówi też o tym legenda. Były kiedyś dwie siostry, jasnowłosa i ciemnowłosa. Obie zakochały się w tym samym rycerzu, ale niestety on poślubił jasnowłosą. Czarnowłosa tego nie wytrzymała, popełniła samobójstwo, rzuciła się w przepaść, tworząc właśnie rzekę Czarną Aragwi. Siostra tak bardzo za nią tęskniła, jasnowłosa, że również popełniła taką samą zbrodnię, skacząc w przepaść, tworząc tym sposobem Białą Aragwi. Od tej pory płyną zawsze razem, ale nigdy się nie łączą. A Biała swój początek bierze w wysokich górach Kaukazu, serwując nam przepiękne widoki. Przez zielone stoki prowadzi wspomniana wcześniej trasa. A przy tej drodze tak oryginalny pomnik, a to dlatego, że Gruzja była częścią zarówno Rosji, jak i ZSRR. A droga w XIX wieku została zmodernizowana, przynajmniej na tym fragmencie, i co ciekawe, dokonał tego Polak. W tamtym momencie pełnym emocji uciekło mi jego nazwisko. To Bolesław Statkowski.
Od tamtej pory jest nazywana gruzińską drogą wojenną. To jedna z najpiękniejszych dróg w całej Gruzji. Przypomina nam troszkę tą z Majorki MA10, która wije się serpentynami i oferuje wspaniałe widoki. Od jej modernizacji była to jedna z najlepiej utrzymanych dróg w Imperium Rosyjskim, wykończona żelaznymi mostami i nowoczesną nawierzchnią. Wszystko po to, by umożliwić szybki przerzut wojsk na Zakaukazie. Stąd zresztą współczesna nazwa traktu. W Gruzji dostała nas mega fantastyczna wiadomość, że zdobyliśmy pierwsze miejsce w mistrzostwach blogerów. To przesuper wiadomość. Jesteśmy mega zaskoczeni i wzruszeni. Bardzo Wam dziękujemy, że doceniliście naszą pracę. To w dużej mierze dzięki Wam. Bardzo dziękujemy. Jakby na skrzydłach dotarliśmy do niemal najpiękniejszego miejsca na całej tej wyprawie. Za mną widzicie wizytówkę Gruzji, to właśnie tym obiektem często ten kraj się promuje, a to klasztor i kościół Świętej Trójcy. Powstał najprawdopodobniej w XIV wieku, a co ciekawe dzisiaj stanowi dobrą bazę wypadową na nieco pochłoniętych w chmurach Kazbek. Można się tutaj przespać i tam ruszyć na szlak. Jest cudownie. Jakże mogłoby być inaczej? Klasztor Cminda Sameba posadowiono na wysokości ponad 2100 metrów nad poziomem morza, a wokół góry mające ponad 3000 metrów, wraz z ośnieżonym Kazbekiem, czyli drzemiącym wulkanem o wysokości aż 5054 metry nad poziomem morza. To 5. w kolejności najwyższy szczyt Kaukazu. No i te spokojne konie na łące. Koniecznie musimy wydrukować sobie takie zdjęcie do domowej galerii. Bajka to wciąż za mało powiedziane. Wiecie, czego tu jeszcze brakuje? Tęczy i jednorożca. Z tym drugim będzie problem, ale barwny łuk rozpiął się przed nami w pobliskiej miejscowości Sno. Do tego malownicze ruiny niewielkiej kamiennej twierdzy i niecodzienne głowy niczym z Wysp Wielkanocnych. I jak tu nie pokochać Gruzji? Ale nam przyrody wciąż za mało. Dolina Truso jest fantastyczna, ma długość 16 km. Można pokonać oczywiście pieszo, ale my zdecydowaliśmy się jechać samochodem, mimo że drogi tutaj absolutnie nie ma, totalny off-road. Tutaj specjalne podziękowania dla Przemka z kanału Antek w podróży. Pewnie prowadził po trudnych bezdrożach z przepaścią po jednej stronie, pokonując wertepy i rwące rzeki. Dzięki niemu mogliśmy podziwiać te niecodzienne miejsca. Jest tak pięknie, że stajemy co kilka minut i po prostu robimy zdjęcia i cieszymy się tymi widokami. Tuż przy samej granicy z Rosją i z separatystyczną Osetią Południową zagubiła się niemal zapomniana, niezwykle romantyczna wioska Abanu z prawosławnym klasztorem. Bardzo tu klimatycznie, więc przystanęliśmy na dłuższą chwilę, kosztując zupy dostępnej za wolny datek. Tutaj mamy drugie skojarzenie z Turcją, mianowicie stoi za mną twierdza, a raczej jej ruiny, Zakagori, na samym końcu Doliny Truso. I tutaj jest granica, której właśnie ta twierdza strzegła, a granica jest z Alanią, czyli północną Osetią, no ale oczywiście nazwa skojarzyła nam się z Alanią, w której byliśmy x lat temu. Z serca polecamy wybrać się na północ kraju gruzińską drogą wojenną. Sama trasa nie jest trudna. Warto zwiedzić Dolinę Truso czy Juta, która niestety w trakcie naszego pobytu była zamknięta. Podrzucamy parę ujęć od Przemka sprzed 4 lat. Widoki pozostają żywe we wspomnieniach na bardzo długi czas. Jeszcze jeden niecodzienny moment. Gdy zjeżdżaliśmy z doliny, to przy drodze pasły się 2 wielbłądy. Stały się niemałą atrakcją dla turystów. Droga wojenna prowadzi od rosyjskiego Władykaukazu do współczesnej stolicy Gruzji. W mieście tym mieszka niemal 1/3 część wszystkich mieszkańców kraju. Nazwę Tbilisi można tłumaczyć jako cieplice, ciepłe miejsce, a to dlatego, że
znajdują się tutaj gorące źródła siarkowe, wykorzystywane już od wieków. Na turystów czekają tutaj łaźnie, a w przeszłości wykorzystywali je na przykład Marco Polo czy Puszkin. Ten ostatni zachwalał zresztą tutejsze wody słowami: nie ma większej rozkoszy niż kąpiel w tbiliskiej bani. Jaka przepiękna skrzynka na listy. Jak na tak duże miasto, to ma ono w sobie wiele uroku i całkowicie europejski klimat. To zresztą tak trochę w opozycji do pozostałych odwiedzonych przez nas miejsc. Siedzimy właśnie pod historycznym bazarem w Tbilisi, a w ręku trzymam banknot 50 lari. To jest ich waluta i taka ciekawostka. Ten banknot jest drukowany w Polsce. Co ciekawe, w Polsce drukowane są na przykład kolumbijskie pesos. Chyba skądś je znacie. Co to jest? 2000 pesos. To nie jest 2000 pesos, tylko 2 razy po warte 1000 pesos, tak? No tak. Byliśmy zaskoczeni, jak piękne rzeczy można znaleźć na tym niepozornym z zewnątrz bazarze. Na przykład ikony, ozdoby, ubrania, przyprawy czy przysmaki. A wśród nich kolorowe, słynne gruzińskie sneakersy. W Gruzji jest zdecydowanie taniej niż w Polsce. Podrzucamy parę cen. W wielu miejscach można już płacić kartą, choć gotówkę trzeba mieć, choćby po to, by zapłacić gospodarzom za niezwykle tanie noclegi. Po więcej informacji praktycznych odeślemy do naszego blogowego artykułu. Link będzie w opisie filmu. Gruzja nie jest w Unii, więc połączenia są tu bardzo drogie, około 8 zł. Gdyby się chciało zadzwonić do Polski, to nieopłacalne zupełnie, dlatego od razu na lotnisku kupujemy internet lokalny. Na 7 dni nielimitowany internet kosztuje 20 lari. Po stolicy warto też się przejść po zmroku. Rozświetlone ulice zasypiały grubo po północy, bo liczne knajpy i bary serdecznie zapraszały do środka. Dzisiaj ze złotym trunkiem. Wiadomo, Gruzja to kraj wina, ale wiecie, gdzie my jesteśmy? W pubie Warszawa. No więc musiało być piwko. A ten pub to po prostu taki wyraz przyjaźni polsko-gruzińskiej. Właścicielką jest Polka, jak widać nieco tęskniąca za ojczyzną. W Tbilisi spędziliśmy tylko jedną noc, by z rana dalej poznawać ten azjatycko-europejski kraj. Około 10 km od centrum Tbilisi. Taki oto fantastyczny pomnik, miejsce bardzo popularne, instagramowe, a nazywa się Kroniki Gruzji. Składa się tak naprawdę, te kolumny wysokie składają się tak naprawdę z 3 części. Najniższa to przedstawienia z Pisma Świętego, środkowa to władcy gruzińscy, a najwyższa to scenki z historii tego kraju. Całość ma 30 metrów wysokości i robi bardzo duże wrażenie. Żałowaliśmy, że z powodu silnego wiatru dron ziemowit nie pozwolił nam na ujęcia z innej perspektywy, ze zbiornikiem wodnym w tle. Tak czy inaczej, mega monument. A to słowo też dobrze pasuje do kolejnej atrakcji. Uplistiche, tłumaczone na Zamek Bogów, to najstarsze skalne miasto na świecie. Jego początki sięgają aż VIII wieku przed naszą erą. W skale wykute były nie tylko domy mieszkalne, ale również świątynie, pałac królewski, a nawet teatr. W czasach największej świetności mieszkało tu 20 000 ludzi. Potem trzęsienia ziemi i najazdy zniszczyły to miasto, ale do dziś stoją tu gotyckie świątynie. Ludzie przy ich budowie używali kurzych jaj, podobnie na przykład jak na moście w Kłodzku czy na zamkach jurajskich. Tak technologie budowlane wędrowały tysiące kilometrów. Już w starożytności mieli serduszko jako selfie place. Miasto doskonale rozwijało się w czasach pogańskich. Od czasów chrystianizacji jego znaczenie ustępowało na rzecz nowych, tradycyjnych już miast jak Mtscheta czy Tbilisi. Po najazdach mongolskich w XIV wieku stali mieszkańcy całkowicie je opuścili i odtąd służyło tylko jako schronienie w czasach wojen. Widzicie te otwory za mną? To są dziury, w których przechowywano kwewri, czyli wielkie gliniane amfory, w których przetrzymywano wino. Według legendy, jeśli w takim domostwie urodziło się dziecko, to zalewano taką kwewri w wino, a w ogóle Gruzja to kolebka wina uznana na świecie. Badania archeologiczne mówią, że już 8000 lat temu produkowano tutaj wino.
To niesamowite, jak setki, a nawet tysiące lat temu ludzie żyli, rozwijali się i tworzyli swoją codzienność wykutą w skale. Gruzja odsłania nam swoją legendarną już gościnność. Zobaczcie, jak dzisiaj pięknie będziemy spać. Taki wspaniały salon. Jeszcze mamy taras, a tak w ogóle to wszystko od Gruzja z nami wariatami, od których również mamy samochód, który poruszamy się po Gruzji całej. Jest... Tu drogi naprawdę są ciężkie, naprawdę trudne i mimo, że samochód ma swoje lata, to świetnie sobie z tym radzi i naprawdę daje nam to możliwość, żeby poznać ten kraj od jak najlepszej strony. A tak jak powiedziałam, gruzińska gościnność jest wspaniałe. To państwo słynie z wina, jest kolebką wina, a tutaj w naszej piwniczce na miejscu mamy tego najlepszy przykład, gdzie są kwewri, czyli wielkie amfory z winem białym, czerwonym, różowym. Dania gruzińskie w Gruzji naprawdę są tanie. Jesteśmy w bardzo ładnej, eleganckiej restauracji w centrum Gori i takie typowe dania są po około 20 lari, co jest w przeliczeniu około 27 zł, czyli tak naprawdę taniej niż w Polsce, a jeśli by gdzieś zjeść po drodze, to te dania są wtedy jeszcze tańsze i naprawdę można sobie pokosztować. My na przykład tutaj mamy teraz tabakę, oczywiście hinkali, czyli typowe to, co już nawet w Polsce wszyscy znają, no i haczapuri, różne rodzaje, także kosztujemy i smakujemy. Podsumowując gruzińską kuchnię, kolendra wbrew pozorom nie jest tutaj wszechobecna. Osobiście za nią nie przepadam, ale tutaj, jeżeli już była, to nie przeszkadzała. Wszystkie potrawy będące wariantem haczapuri są bardzo dobre. Hinkali są z reguły wyśmienite. Mamy lekki problem z mięsem w kawałkach, bo z reguły są one dość twarde i podawane bez warzyw. Można sałatkę co prawda zamówić osobno, ale zwykle to tak duża porcja, że może stanowić danie samo w sobie. Bardzo za to chwalę pyszne zupy. I jeszcze zamówiłam zupkę harczo na bogato, bo z szafranem, ale i z czosnkiem, i z wołowinką i w ogóle znowu pachnie wybornie. W swojej opowieści przenosimy się na północny zachód państwa, do regionu, do którego niełatwo się dostać. Trzeba pokonać ponad 150 km drogami, które, co tu dużo mówić, czasem nie istnieją. Jest wąsko, z głazami na drogach i z wszędobylskimi krowami. Serio, one są prawdziwymi władcami szos. Aha, zdarzają się też świnie i konie. Dotarcie do unikalnego regionu wymaga nieco poświęcenia. W dole za mną przepięknie teraz rysuje się Użguli. To najwyższa osada w Europie. Leży na wysokości 2100 metrów nad poziomem morza. W Europie, ale tak naprawdę to już jest granica z Azją, bo jesteśmy w Kaukazie, który właśnie tą granicę stanowi. A ja zmierzam do uroczego kościoła La Maria. Wcześniej istniał tu pogański kult i jedna z bogiń została zidentyfikowana jako Matka Boska. Tak wyparto wcześniejsze wierzenia na rzecz chrześcijaństwa. Świątynia pochodzi najprawdopodobniej z IX wieku. Oszacowano to na podstawie jej stylu, bo w źródłach trudno szukać o niej wzmianki. Przepiękne freski pochodzą z X i XIII stulecia. Ta niezwykła perełka ukryta w górach wpisana jest wraz z całą wioską na listę UNESCO. A Użguli to górna Sfanetia. Można powiedzieć takie ginące dziedzictwo, bo dość mocno odseparowane od innych części Gruzji. Dojechać tutaj tak naprawdę jest trudno, bo drogi są naprawdę ciężkie. Czasami jest to wręcz niemożliwe, jak tylko wystarczy, że jakieś rumowisko skalne spadnie na drogę, to po prostu już się tutaj nie dojedzie, ale coraz bardziej miejsce otwiera się na turystykę mimo wszystko. Tym upatruje się właśnie nadziei, bo tak naprawdę są tutaj przepiękne koszki, jak spojrzycie w tamtą stronę, takie wieże średniowieczne, wysokie, bardzo charakterystyczne dla tego miejsca, niespotykane za bardzo gdzie indziej i one powoli się walą i potrzeba trochę oczywiście inwestycji, żeby to po prostu uratować. I był taki moment, że młodzi stąd wyjeżdżali, starsi natomiast bardzo ubolewają nad tym, że to miejsce ginie, ale skoro właśnie otwiera się ta turystyka, to młodzi upatrują w tym szansy i powoli wracają. Może i wy tutaj przyjedziecie. To jest zaiste inny świat.
Trudniejszy od naszego, ale znacznie wolniejszy, z prostym, ale smacznym jedzeniem, jak tradycyjne danie regionu Kubdari. Hamakiem rozwieszonym pod chmurami u stóp majestatycznych gór i gotyckich budowli. Chciałbyś tu mieszkać? Napisz w komentarzu. Jeśli dobrze się przyjrzycie, to za mną majaczy Szara, czyli najwyższy szczyt Gruzji, ma 5193 metry. Jeszcze przed chwilą totalnie nie było jej widać, ale teraz już pogoda jest trochę bardziej łaskawa. To również trzeci najwyższy szczyt całego Kaukazu, a Elbrusowi ustępuje o około 450 metrów. Postanowiliśmy podjechać do niego, żeby zobaczyć lodowiec z bliska. To nasz pierwszy lodowiec w życiu. Droga, no niekoniecznie można ją nazwać drogą. Dojechaliśmy do ostatniego parkingu. W sumie to jest jakieś 9 km. Nam teraz zostało ostatnie 2 pieszo, bo już dalej jechać się naprawdę nie da. Musieliśmy mijać kilka rzeczek, a towarzyszą nam takie pieski. Te psy są tu po prostu wszędzie, ale są bardzo łagodne i przyjazne. W drodze pogoda nas nie rozpieszczała, ale im bliżej byliśmy celu, tym częściej chmury przestały sączyć wodę, a i nieco się rozchodziły, wpuszczając w dolinę promienie słońca. No i mamy to. Zobaczcie, jaki piękny lodowiec i tym sposobem osiągnęliśmy najwyższy punkt, na jakim chyba kiedykolwiek byliśmy. Tak dokładnie 2550 metrów nad poziomem morza, czyli więcej niż Rysy. Przy okazji polecamy nasz film z ich zdobycia, bo to też była niesamowita przygoda. Czoło lodowca kończy się na wysokości 2540 metrów nad poziomem morza. Oblepiony jest skałami i rumoszem, co spowalnia jego topnienie, ale wciąż traci średnio rocznie ponad 5 metrów, cofając się w stronę wysokich gór. Nie podchodźcie zbyt blisko, bo co chwila spadają z niego uwolnione ze zmarzliny głazy. Szkoda, że koniuszek Szchary był cały czas skąpany w chmurach. Wróćmy jednak do tego unikatu, jakim są koszki, bo usiane są one niemal w każdej osadzie na terenie Svaneti. Z tą basztą miłości wiąże się ciekawa legenda, a mianowicie na kamieniu pod nią przesiadywali kiedyś kochankowie, dziewczyna i chłopak, którzy bardzo się pokochali. Pewnego razu, kiedy chłopak poszedł na polowanie, to niestety zginął, nie wrócił. Dziewczyna każdego dnia czekała tutaj na niego, nie uwierzyła w jego śmierć. Niestety on nie wracał przez lata, ona nie wyszła za mąż, czekała na niego, a rodzina zlitowała się nad nią i wystawiła taką oto basztę, żeby po prostu mogła się w niej schronić. Dziś nazywana jest basztą miłości. Svanowie, ludność, która tu mieszka, posługuje się swoim językiem, choć władze Gruzji traktują go jak dialekt. Zagrożony jest wymarciem, bo w 2015 roku posługiwało się nim tylko 14 000 mieszkańców. Jestem teraz z panem i gospodarzem tego domu, bo siedzę na tronie, który właśnie gospodarzowi służył. Jesteśmy w wieży, ta akurat pochodzi z XII wieku, ale tak naprawdę one powstawały już od początku naszej ery, a te, które się dzisiaj spotyka, to są właśnie gdzieś tam od IX do XIII stulecia. Budowała je arystokracja gruzińska, a przede wszystkim się tutaj chronili, mieszkali i chronili. Zazwyczaj wejścia znajdowały się dopiero na pierwszym piętrze, do nich prowadziła drabina i składały się z około 4-6 kondygnacji. Tutaj jest muzeum, 10 lira od osoby i można zobaczyć naprawdę prawdziwe cuda, na przykład te, które trzymam w dłoni. Z takich rogów mieszkańcy piją tradycyjnie swoje trunki. Nas też ugościli. Na zdrowie, tańczyć nie będę, ale czacza jest. Czacza ma jakieś 40-50% alkoholu i jest powszechnie dostępna. Nas zainteresowała jednak bardziej możliwość wejścia po drabinkach na wyższe kondygnacje wieży. Właściwie powinna mieć tutaj chustę na głowie, bo to maleńka cerkiew. W każdej podobno takiej wieży powstawała właśnie swoista cerkiew, w której po prostu się modlili. Na samym szczycie, przez niewielkie okienka oraz nieco wątpliwy dach, można rozejrzeć się po okolicy. Zwiedzając, nie zapominajmy o takich miejscach, by nie tylko doświadczyć innej kultury, ale zwyczajnie nieco pomóc przetrwać tym ludziom i tej tradycji.
Wiecie, że uwielbiam jaskinie, więc i tym razem zeszliśmy do niezwykle rozległych czeluści jednej z nich. Niedaleko Kutaisi poleca się bardzo wielka i bardzo popularna jaskinia Prometeusza. Cała jej długość to ponad 11 km, ale dla turystów udostępniona jest kładka o długości około 1400 metrów. Jest przepiękna, zaczynała się tak całkiem spokojnie, bez szału, ale teraz każda następna sala, każde następne miejsce wywiera ogromne wrażenie. A czemu taka nazwa? Bo niedaleko tutaj według legendy znajduje się urwisko, na którym zawieszony był Prometeusz, któremu, jak wiecie, złe ptaszysko codziennie rano wyjadało wątrobę, a ona później odrastała. A wszystko dlatego, że wykradł bogom ogień i podarował go ludziom. Szata naciekowa tutaj jest wspaniała. Sama jaskinia została odkryta stosunkowo niedawno, bo w latach 80. XX wieku. Stalaktyty, stalagmity i inne formy miały więc czas, by w spokoju rozrosnąć się do tak fascynujących rozmiarów. Co ciekawe, nazwę jaskini zaproponował w 2010 roku prezydent Gruzji, Michał Saakaszwili. Przyznam, że jeszcze nie spacerowałam po tak rozległych skalnych salach. Największa z nich ma nawet 100 metrów długości, 30 szerokości i 25 metrów wysokości. Ten ogrom tutaj czuć, a dynamiczne oświetlenie dodaje tym korytarzom niezwykłego wymiaru. Nawet jeżeli speleologia nie jest twoim konikiem, to i tak zejdź tutaj pod ziemię. Będziesz zadowolony. Woda, która drążyła tutejsze skały, stworzyła nieopodal też głęboki nawet na 100 metrów kanion. A największą atrakcją kanionu Okace jest właśnie ta kładka metalowa, która jest zawieszona nad przepaścią, jest ażurowa. Dla niektórych to problem. No na razie ja nie czuję, ale nie jest też jakoś super mega komfortowo. Widoki fajne, troszkę nam pogoda się popsuła, ale nic, to idziemy i cieszymy się tą atrakcją. Pętla ma około 1,5 kilometra i jej połowę stanowi ta ciekawa ścieżka. Zakończona jest niewielką platformą widokową wiszącą nad rzeką Okatse. W pobliżu jest jeszcze jeden fantastyczny kanion, ale wcześniej podjedziemy do niecodziennego miejsca, które z pewnością kiedyś budziło grozę. Do klasztoru podchodzi się wieloma schodami, więc jestem zmęczona, a tutaj w tym miejscu stał kiedyś ogromny dąb, który był swoistym bóstwem płodności dla miejscowej ludności. Składano tutaj ofiary i co gorsza również ofiary z niemowląt. Później zaprzestano tego procederu, wycięto dąb, żeby już o tym nie pamiętano i w miejscu w tym w około VII wieku stanął kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja, bo to on tutaj nawracał pogan. Pośrednim dowodem na to, że ta historia o dębie jest zapewne prawdziwa, kryje się w nazwie miejsca Martwili Hkondidi. Druga część członu w języku megrelskim, należącym do wspólnej rodziny z językiem gruzińskim, oznacza tyle, co właśnie Wielki Dąb. W kościele we wnętrzu zobaczycie prześliczne freski, a jak widzicie, ja się musiałam ubrać. Z przodu są chusty, które czekają zarówno na głowę, jako i stiupki bodajże, czyli spódnice. Kobiety, zgodnie z ich wiarą, muszą mieć nakrycie głowy. Również gdy masz obcisłe spodnie, to przyda się chusta, a i mężczyźni muszą założyć chustę na biodra, kiedy mają krótkie spodenki. Ale spokojnie, we wszystkich świątyniach, które zwiedziliśmy, takie chusty były. Także śmiało wchodź i podziwiaj wnętrza, bo są naprawdę śliczne. Drugi kanion polecamy zwiedzać w zgoła odmienny sposób. Kanion Martwili słynie z krystalicznie czystej wody. Co ciekawe, można tutaj spłynąć sobie pontonem, co właśnie czynimy. Jest fajna zabawa, chętnych dość sporo. A co ciekawe, to miejsce słynęło z tego, że gruzińska arystokracja tutaj się kąpała, miała swoje baseny prywatne i prywatne zejścia schodami do tych basenów. Podobno ruiny tych schodów można wciąż zobaczyć tutaj. Rejs co prawda nie jest długi, bo to ledwie 300 metrów w jedną stronę i jest dodatkowo płatny, ale skały wraz z roślinnością z perspektywy wody tworzą całkowicie niecodzienny obrazek. Wszak do ich szczytów jest nawet 40 metrów.
Po skończonym rejsie można się przejść 700-metrowym szlakiem spacerowym po kładkach i punktach widokowych, by tym razem z góry podziwiać nieco inny fragment tego ponad 2-kilometrowego kanionu. Na koniec zajrzymy jeszcze do jednego malowniczego miejsca. W planach mieliśmy monastyr Gelati, który jest wpisany na listę UNESCO, ale dostaliśmy cynk, że rusztowania przesłaniają całe jego piękno i jest nieczynny. Dlatego wybraliśmy sąsiadujący klasztor w Mocamecie. To miejsce powstało ku pamięci męczenników, dwóch braci Dawida i Konstantyna, którzy bronili tych ziem przed Arabami. Zorganizowali bunt, a kiedy zostali pojmani, to nakazano im przejść na islam. Nie uczynili tego i za karę zostali torturowani, ścięto im głowy i wrzucili do rzeki. Teraz już wkracza legenda i podobno ciała zostały wyłowione przez lwy, a później przeniesione do kościoła. Lwy symbolizują oczywiście potęgę i boską interwencję. Dlatego w tym malowniczym miejscu powstały klasztor i świątynia, odwiedzane dzisiaj przez licznych pielgrzymów. Ich ciała do dziś spoczywają w tutejszych kryptach. Niecodzienna Gruzja nas zauroczyła swoimi opowieściami, dzikością i w pierwszej kolejności wspaniałą przyrodą. A co ty sądzisz? Planujesz podróż do tego wiekowego kraju? Daj znać w komentarzu. Pozdrawiamy.